Zapraszam na kanał Cynicznie po polsku. Dziękuję również pięknie za wszystkie subskrypcje i polubienia. Jeśli chodzi o skłonność do rozbudowywania sił lądowych, takich, które miałyby docelowo znaleźć się na wschodniej flance, bronić wschodu przed ewentualną rosyjską agresją, to tutaj już skłonność do wydatkowania miliardów euro, bo o tym mówimy, jest znacznie mniejsza. Tym bardziej, że te państwa, takie jak Francja, nie mówiąc już o Hiszpanii czy Włoszech, no oni po prostu czują się bezpiecznie, oni nie czują się zagrożonymi agresją rosyjską. I to też wyjaśnia nam, dlaczego Macron chciałby rozmawiać z Rosją i widzieć w Rosji jeden z elementów europejskiego systemu bezpieczeństwa. No bo jeżeli z Rosją osiągnie się jakieś porozumienie, to tym bardziej zmniejszy się presja na wydawanie pieniędzy na siły zbrojne, które miałyby się znaleźć na wschodniej flance. Taka jest opinia mówiąca o tym, że ma to związek ze znacznym osłabieniem, ale nie całego rosyjskiego potencjału, tylko sił lądowych, bo to jest jakby część rosyjskich możliwości wojskowych. I siły lądowe w istocie w Rosji są w pewnym sensie osłabione, dlatego że one liczebnie, nawet można mówić o ich rozbudowie w porównaniu z czasem przedwojennym, co jest pochodną ogłoszonej jesienią mobilizacji. No ale sprzętowo to rzeczywiście, szczególnie jeśli chodzi o sprzęt pancerny, mamy tutaj do czynienia ze znacznymi stratami, co też przekłada się na takie, bym powiedział, jak to się mówi, opustoszenie rosyjskich jednostek. No, na przykład uważa się, że w obwodzie kaliningradzkim mamy dzisiaj do czynienia ze stanami osobowymi na poziomie 1/3 czasów przedwojennych, a więc w tym sensie, gdyby traktować te defilady jako pokaz siły, no to nie bardzo jest co pokazywać, mówiąc w pewnym uproszczeniu. Natomiast to nie oznacza, że Rosja wojskowo osłabła, że już jest państwem na kolanach, czy niezdolnym do uprawiania takiej agresywnej polityki. To gdybyśmy uwierzyli w tego rodzaju tezę, to byłoby to bardzo groźne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, dlatego że rosyjskie siły lądowe są po prostu zaangażowane w wojnę o charakterze bardzo intensywnym na Ukrainie. To nie oznacza, że one są rozbite. To oznacza po prostu, że one mają, mówiąc w pewnym uproszczeniu, inne zajęcia. Natomiast jeśli chodzi o rosyjskie lotnictwo, czy rosyjską marynarkę wojenną, nie mówiąc już o siłach strategicznych, czyli całym potencjale jądrowym, to one w gruncie rzeczy nie zostały znacząco osłabione. No, amerykańscy dowódcy, na przykład szef sił natowskich w Europie, generał Cavoli, mówił ostatnio, że według ocen Amerykanów Rosjanie stracili gdzieś około 60, może 70 samolotów, co jest częścią tego potencjału, który mieli przed wojną, no bo oceniało się, że jeśli chodzi o te samoloty najnowszej generacji, to Rosjanie mieli około 350, a w ogóle wszystkich maszyn z grubsza rzecz biorąc w okolicach 1000. Czyli mielibyśmy tutaj do czynienia z pewnymi stratami, no ale nie takimi, które pozwalają mówić, iż ten potencjał rosyjski uległ załamaniu czy zdegradowaniu do tego stopnia, że jest niegroźny. Jeśli chodzi o siły strategiczne, to tutaj w ogóle nie mamy do czynienia z jakimś znaczącym zaangażowaniem. Oczywiście zmniejsza się zasób na przykład rakiet, które Rosjanie po prostu wystrzeliwują na Ukrainę, ale tutaj też są różne szacunki. To nie jest tak, że oni mają już opustoszałe magazyny. Ten czas osłabienia również sił lądowych, bo tego nikt nie kwestionuje, on jest też przejściowy, tak można by powiedzieć, dlatego że po pierwsze Rosjanie deklarują gotowość ich odbudowy i przedstawiciele amerykańskiego wywiadu, choćby w zeszłym tygodniu na jednej z komisji w Kongresie, mówili, że ich zdaniem po to, żeby Rosja odbudowała swoje zdolności w obszarze sił lądowych do poziomu sprzed wojny, będzie potrzebowała od 5 do 10 lat. To nie jest długo, jeśli chodzi o budowę potencjału wojskowego, no bo
Na przykład Niemcy w ramach tej polityki Zeitenwende postanowili zakupić amerykańskie F-35, ale dostawa tych F-35 dla Niemiec będzie około roku 2030. To pokazuje, że ten proces odbudowy potencjału wojennego po obu zresztą stronach to nie jest szybkie działanie, to jest pewien właśnie przedłużający się czas. A to oznacza, że te 5-10 lat, które Rosjanie będą potrzebowali na odbudowę swoich zdolności wojskowych, to nie jest wcale bardzo dużo. To jest jakby pierwszy element. Ale drugi jest jeszcze istotniejszy. Otóż w wielu wypowiedziach amerykańskich ekspertów, ale też i na przykład mówiła o tym Avril Haines, czyli minister nadzorujący wszystkie agencje wywiadowcze amerykańskie, pobrzmiewa taka nuta. Otóż oni mówią, i na to też należy być przygotowanym, iż Rosjanie właśnie w związku z faktem, że będą mieli osłabiony potencjał, ten klasyczny, tradycyjny oddziaływania wojskowego, to w najbliższym czasie będą intensyfikować swoje działania poniżej artykułu 5, poniżej progu wojny kinetycznej, czyli wszystkie takie, bym powiedział, prowokacyjne zachowania, jak w przypadku chociażby tego ostatniego incydentu nad Morzem Czarnym, ale przecież nie tylko, bo takich mamy do czynienia różnych dziwnych sytuacji bardzo dużo w ostatnim czasie, to będzie intensyfikowane. Rosjanie położą w najbliższym czasie właśnie po to, żeby nie dać nam spokoju, nam, czyli NATO, nacisk na te działania, powiedziałbym, asymetryczne w szarej strefie. To jest jakby jeden element. A drugi, to też już ma miejsce, będą stale mnożyć napięcia związane z ich potencjałem jądrowym. Deklaracje Putina na przykład o dyslokowaniu broni jądrowej na Białoruś, ale nie tylko, bo niedawno Rosjanie prowadzili manewry swojej baterii rakietowej Iskander w obwodzie kaliningradzkim, a to są systemy, które mogą również przenosić głowice jądrowe, systemy podwójnego przeznaczenia. No to pokazuje, że Rosjanie, słabnąc w zakresie możliwości konwencjonalnych, będą intensyfikowali swoje działania na tych dwóch przeciwległych krańcach oddziaływania, czyli prowokując, destabilizując sytuację, intensyfikując rozmaitego rodzaju incydenty oraz większy nacisk kładąc na potencjał jądrowy. No właśnie problem chyba polega na tym, w moim odczuciu, że o ile Polska bardzo intensywnie pracuje na rzecz wzmocnienia swojego potencjału obronnego i ma poczucie, że trzeba to robić szybko, no bo te, na przykład kontrakty zbrojeniowe z firmami z Korei Południowej, one w pewnym sensie, a wydaje mi się, że to był jeden z głównych czynników, zostały wymuszone tym, że Koreańczycy są w stanie szybko wyprodukować i mają też znaczące zasoby magazynowe, szybko wyprodukować i dostarczyć sprzęt wojskowy oraz choćby amunicję. No na przykład Koreańczycy ostatnio wypożyczyli Amerykanom 500 000 sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, a państwa Unii Europejskiej dopiero jakby rozpoczynają produkcję, czy zwiększają możliwości produkcyjne, idzie to dość opornie. Celem jest tutaj wyprodukowanie 1 000 000 sztuk amunicji w perspektywie roku. Ma być ta amunicja, która ma trafić na Ukrainę. Tylko że proszę zwrócić uwagę, Koreańczycy wyciągnęli z własnych magazynów 500 000, utrzymując znaczący jeszcze zasób w tym zakresie i przekazali tę amunicję Stanom Zjednoczonym, właśnie po to, żeby Amerykanie wysłali to na Ukrainę, a Europa dopiero musi zacząć produkować i być może uda jej się to zrobić, ale zdaniem fachowców osiągnięcie tego 1 000 000 sztuk amunicji w ciągu roku jest mało prawdopodobne, no bo takie są po prostu opóźnienia w europejskim sektorze przemysłowym produkującym na rzecz wojska. I tu jest pierwszy problem. Drugi problem to jest oczywiście tempo budowy tych sił, które miałyby docelowo umocnić wschodnią flankę NATO. No bo mamy postanowienia szczytu w Madrycie, które mówią o tym, że
ma być docelowo zbudowany taki kontyngent sił, nazwijmy to w podwyższonej gotowości, takich, których 100 000 wojska ma wejść do działania w terminie do 7 dni od momentu rozpoczęcia wojny i kolejnych 200 000 wojska, które ma wejść do działania w terminie do 30 dni od momentu rozpoczęcia wojny. Problem tylko polega na tym, że o ile ten pierwszy kontyngent, na który miałyby się złożyć, mówiąc w pewnym uproszczeniu, państwa Europy Środkowej, Bałtowie, Skandynawowie, no on jest mniej więcej w budowie i tu są perspektywy, że on będzie funkcjonował, o tyle ten drugi, a tu ten kontyngent miałyby budować państwa Europy Zachodniej, no tutaj nie widać w ogóle szans na to, że przed rokiem 30 uda się te siły zbudować. No, stan na przykład sił lądowych Wielkiej Brytanii jest taki, że według ocen brytyjskich fachowców Brytyjczycy w ogóle mieliby wielkie problemy z wystawieniem jednej ciężkiej dywizji. Niemcy zobowiązali się zbudować czy odtworzyć zdolność operacyjną jednej swojej dywizji do roku 25. To jest ich zobowiązanie z Madrytu, ale ostatnio generał Meiss, czyli główny inspektor niemieckich sił zbrojnych, informował w takiej notatce ujawnionej przez media, że no to jest niemożliwe, że takim najbardziej optymistycznym terminem to jest rok 27, a ta jedna dywizja miałaby wchodzić w ramach tych pierwszych 100 000 wojsk szybkiego reagowania, o których mówiłem. Dwie kolejne dywizje, które Niemcy też się zobowiązali jakby odtworzyć ich zdolność do działania, no to są dopiero lata, realistycznie biorąc, 31, 32 rok. No to już pokazuje, że te procesy idą bardzo, bardzo wolno. Francuzi na przykład, którzy znacząco zwiększają wydatki, zapowiedzieli znaczące zwiększenie swojego budżetu wojskowego, w ogóle nie mają zamiaru rozbudowania sił lądowych. A te pieniądze idą przede wszystkim na ich potencjał nuklearny, na zdolności cyber, na rozbudowę możliwości lotnictwa, no i to, co się określa mianem sił ekspedycyjnych. Francuzi głównie myślą o Afryce Północnej i swoich tam interesach. No w związku z tym pojawia się tutaj zasadnicze pytanie, kto z państw europejskich mógłby być tym eksporterem bezpieczeństwa na wschodnią flankę, no bo jeżeli mówimy o zmianie architektury bezpieczeństwa, o innym systemie obrony, takim, który by uniemożliwił wejście agresora na teren państw natowskich, to muszą być tutaj odpowiednie siły dyslokowane. Tego się nie zrobi tym potencjałem, który do tej pory na przykład w państwach bałtyckich się znajdował, bo tam do tej pory był po jednym batalionie i to jeszcze bez ciężkiego sprzętu. No, problem polega na tym, że tu nie ma kategorii my. Tu są interesy poszczególnych państw i to jest konieczność dokonywania pewnych wyborów. No bo albo wydaje się na politykę klimatyczną, a te ogłoszone cele związane z neutralnością emisyjną państw europejskich, no one będą bardzo, bardzo kosztować. Mówi się nawet, bardzo dużo kosztować. Mówi się nawet o 200 miliardach euro rocznie. Albo się to robi, albo się wydaje na odbudowę zdolności wojskowych. Proszę pamiętać, że Europa jest generalnie rzecz biorąc takim kontynentem, w którym społeczeństwa się starzeją. To oznacza, że siłą rzeczy rośnie presja, również presja wyborców, na wzrost nakładów choćby na ochronę zdrowia. No i historycznie rzecz biorąc to wyglądało tak, że państwa cięły swoje wydatki wojskowe, rozbudowując równolegle świadczenia czy finansowanie ochrony zdrowia. No, na przykład Dania podwoiła w ciągu kilkunastu lat po roku 1994 swój budżet na ochronę zdrowia, podobnie Wielka Brytania. A teraz jeszcze dochodzą do tego cele polityki klimatycznej i co więcej, mamy do czynienia, zwłaszcza w państwach Europy Zachodniej, w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji, z problemem znaczącego długu publicznego wobec PKB. No bo Polska jest w tym
dogodnym położeniu, że nasz dług jest poniżej 50% albo niewiele te 50% PKB przekracza. W przypadku Włoch to jest 140%, w przypadku Francji też powyżej 100%, nie mówiąc już o Belgii. I tamtejsza klasa polityczna, no biorąc te czynniki pod uwagę, uważa, że nie ma sensu wydawania znaczących pieniędzy i to jeszcze na siły, które miałyby bronić Europy Wschodniej, bo czym innym jest wydawanie pieniędzy na własny potencjał, bo te pieniądze zostaną wówczas w kraju. To jest w gruncie rzeczy jakiś taki ukryty mechanizm sponsorowania własnej gospodarki, co jest bardzo czytelne w przypadku na przykład polityki francuskiej.